Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na spacer ścieżkami rezerwatu przyrody Ptasi Raj. Znajduje się on na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Dojazd tutaj jest ulicą Nadwiślańską, aż do samego końca tej ulicy, gdzie jest parking samochodowy. Dzisiaj przejdziemy część ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej, której odcinek przebiega przy granicy i wewnątrz rezerwatu przyrody Ptasi Raj, a na koniec zobaczymy, jak wygląda dzisiaj morze. Właśnie podchodzimy do granicy rezerwatu Ptasi Raj. Droga rozgałęzia się na lewo i prawo. Jeśli pójdziemy na lewo, dojdziemy do grobli, której obecnie tylko niewielki kawałek jest otwarty do przejścia dla turystów. Podchodzimy do tablicy informacyjnej o samej Wyspie Sobieszewskiej, jak powstała i kiedy. Obok jest druga tablica informacyjna o ścieżce dydaktycznej w rezerwacie Ptasi Raj. Najpierw idziemy w kierunku grobli oddzielającej śmiałą Wisłę od rezerwatu przyrody Ptasi Raj. Dość szybko zobaczymy z prawej strony rozległe obszary szuwarów. Jest to doskonałe miejsce ukrycia dla ptaków, dosłownie raj dla nich. Wyspa Sobieszewska powstała stosunkowo niedawno, w dwóch etapach. Najpierw zimą 1840 roku w miejscowości Płonia powstał zator lodowy, a spiętrzone wody Wisły przebiły się do morza właśnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, dzieląc wieś Górki na dwie wioski, Górki Zachodnie i Górki Wschodnie. W 1842 roku podróżnik i pisarz Wincenty Pol spisał świadectwa rybaków o powstaniu przełomu Wisły i nadał mu nazwę Śmiała Wisła. Drugim etapem powstania Wyspy Sobieszewskiej było wykopanie w latach 1891-1895 przekopu Wisły i od tego momentu mamy już Wyspę Sobieszewską. Kamienna grobla, do której za chwilę podejdziemy, powstała w latach 1887-1888. Reguluje ona przepływ wody w Śmiałej Wiśle i przyczyniła się do powstania doskonałego siedliska ptaków z drugiej strony. Do niedawna można było groblą przejść się i obserwować z niej ptaki w rezerwacie. Kilka lat temu przebudowano ją i częściowo zamknięto dla pieszych, a obecnie, jak widać, jest ona całkowicie zamknięta. Możemy tylko spojrzeć na tę groblę. Z prawej strony mamy rezerwat, z lewej strony Śmiałą Wisłę i za Wisłą widać zabudowania miasta Gdańsk. Wracamy na poprzednie skrzyżowanie. Mamy tu kilka szlaków, którymi możemy pójść. Naszym planem na dzisiaj jest przejść się częścią ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej Ptasi Raj, zobaczyć z wież widokowych jezioro Karaś i jezioro Ptasi Raj. Być może uda też się zobaczyć ptaki, następnie spacer zakończymy nad morzem. Jednym z kilku szlaków, którymi możemy iść tą drogą, jest szlak zielony. Prowadzi on dalej wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej. Przy drodze zobaczymy wiele różnych budek dla ptaków. Obszar, który zajmuje obecnie rezerwat Ptasi Raj, został objęty częściową ochroną już w roku 1916. Prowadzona wówczas gospodarka pastwiskowa sprzyjała utrzymaniu siedlisk ptaków siewkowatych. W latach 30. XX wieku rejon ujścia Wisły Śmiałej był jedynym znanym lęgowiskiem m.in. rybitwie czubatej. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku w szuwarach porastających północny bagnisty brzeg jeziora Ptasi Raj istniało duże noclegowisko szpaków, na którym stwierdzono ponad 50 000 ptaków. Obecnie zostały one zastąpione przez kaczki. Natomiast rezerwat Ptasi Raj został utworzony w 1959 roku
o powierzchni 198 hektarów przy ujściu Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej. W skład rezerwatu wchodzi kilka większych i mniejszych zbiorników wodnych, w tym 2 jeziora – Ptasi Raj i Karaś oraz okoliczne bagna, łąki i lasy. Ochronie rezerwatu podlegają ptaki błotne i wodne. Ptasi Raj jest punktem odpoczynku ptaków podczas przelotów migracyjnych, m.in. gęsi białoczelnych i gęsi zbożowych, które na terenie rezerwatu nocują, a dniami żerują na żuławskich polach. Na obszarze rezerwatu można spotkać ponad 200 gatunków ptaków, szczególnie przelotnych, drobnych ptaków śpiewających i dużych ptaków błotnych oraz wodnych. Wśród flory dominuje tu szuwar trzcinowy z dominującą trzciną pospolitą oraz typowy dla wydmy białej zespół trawiasty. Z lewej strony drogi widzimy na drzewach kolorowe oznaczenia. Zielona opaska oznacza granicę rezerwatu, czerwony i żółty kwadrat oznaczają szlaki. Będziemy dalej szli szlakiem czerwonym. Tutaj widzimy tylko na drzewie zieloną opaskę oznaczającą granicę rezerwatu. Jest to oznaczenie stosowane w całej Polsce. I jeśli kiedyś zbierając grzyby natknąłeś się na takie zielone oznaczenie na drzewie, to nie jest to szlak, tylko właśnie granica rezerwatu. I tak jak tutaj mamy na drzewie najpierw zieloną opaskę, czyli granicę rezerwatu, na drugim drzewie czerwony i żółty kwadrat oznaczający szlaki. Widzimy tablicę z napisem Ujście Wisły. Informuje ona, że jest to obszar wodno-błotny o znaczeniu międzynarodowym. Obszar ten obejmuje ujście Wisły z przyległymi wodami Bałtyku oraz wschodnią część ujścia Wisły Śmiałej z jeziorami Ptasi Raj i Karaś. Najcenniejsze fragmenty tego obszaru są chronione jako rezerwaty przyrody Ptasi Raj, przy którym akurat idziemy, oraz położony we wschodniej części Wyspy Sobieszewskiej rezerwat Mewia Łacha. Jest to ważna ostoja ptaków wodno-błotnych związanych z wybrzeżem. Dochodzimy do pierwszej wieży widokowej. Z wieży tej zobaczymy jezioro Karaś i przyległe szuwary. I oto właśnie widzimy jezioro Karaś. Niestety jest ono przesłonięte przez brzozy rosnące tuż przy brzegu. W tej chwili je widać, ale w lecie może być problem przez przesłaniające liście rosnące na tych drzewach. W tej chwili ptaków na jeziorze nie widać, gdyż mamy zimę. Ptaki przylecą na wiosnę, wtedy bez problemu będzie można je tutaj zobaczyć. Na wieży widokowej widzimy opisy ptaków, jakie można tutaj zobaczyć. Warto mieć ze sobą lornetkę i mamy natychmiastową pomoc. Jak jakiegoś ptaka tutaj zobaczymy, to wiemy, co to jest. W drodze na drugą wieżę widokową widzimy las z drzewami olszy. Został on sztucznie posadzony pomimo istnienia w tym miejscu rezerwatu, a ten las przyczynił się do zmniejszenia ilości gatunków ptaków tu przybywających. Najważniejszą przyczyną spadku walorów ornitologicznych rezerwatu było zaprzestanie wypasu bydła
i w konsekwencji zarośnięcie szuwarami łąk słonolubnych, a następnie zalesienie ich sztucznie posadzoną olszą, którą teraz widzimy. Dochodzimy do wieży widokowej numer 2. Ma ona 2 tarasy widokowe. Wchodząc na parterze, przejście jest osłonięte matami trzcinowymi, aby nas ptaki nie widziały i nie płoszyły się, gdy wchodzimy na wyższe poziomy wieży. Z drugiej wieży widokowej widać jezioro Ptasi Raj. Przy brzegu są szuwary. Z drugiej strony jeziora Ptasi Raj widzimy Mierzeję Mesyńską oddzielającą jezioro od Zatoki Gdańskiej. No i wypatrujemy ptaków. Jak widać, ptaki tu są, choć nie ma ich wiele. Po wyjściu na drugi poziom wieży widok jest znacznie lepszy. Widać Mierzeję Mesyńską, a za Mierzeją Mesyńską Zatokę Gdańską z pływającymi po niej statkami. Ptaki też jest łatwiej zobaczyć z tej wysokości. W tej chwili za jeziorem Ptasi Raj widzimy kamienną groblę, którą widzieliśmy na początku tego filmu. Oddziela ona jezioro Ptasi Raj od śmiałej Wisły. Gdybyśmy nie byli pewni nazwy ptaka, którego akurat zobaczyliśmy, to podobnie jak w przypadku pierwszej wieży, tak i tutaj są wywieszone wizerunki ptaków, które tutaj można zobaczyć i bez trudu określimy, jakiego ptaka widzimy. Ponownie przechodzimy przez las porośnięty drzewami olszy, o którym wspomniałem wcześniej. Po wyjściu na drogę prowadzącą ku morzu widzimy stanowisko nietoperzy.
Zanim dojdziemy do morza, możemy jeszcze obejrzeć lasy porastające Mierzeją Messyńską. Nazwa tej mierzei pochodzi od żaglowca, który rozbił się tutaj w 1867 roku. Po spacerze ścieżką dydaktyczną przez rezerwat Ptasi Raj można sobie odpocząć na plaży na wyspie Sobieszewskiej. Obecnie jest zima, nie ma tutaj wielu ludzi, co nie oznacza, że nie ma osób chętnych do kąpieli w takim zimnym morzu.